Cześć! Całkiem niedawno była recenzja flagowego na chwilę obecną projektora w ofercie marki Zenwire, natomiast dzisiaj będzie propozycja dużo bardziej budżetowa. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Zenwire PrimeView IMC 360, czyli niedrogi projektor, bardzo budżetowy, na chwilę nagrywania recenzji 350 zł, więc sprzęt na każdą kieszeń i powiem Wam, że lubię testować tego typu projektory właśnie ze względu na cenę, ponieważ każdy na dobrą sprawę może sobie na niego pozwolić. Natomiast ze względu na pewne ograniczenia, chociażby ograniczenie jasności, ten sprzęt nie zastąpi telewizora czy monitora, ale za to mamy tutaj sprzęt, który jest niewielki, lekki, mobilny, ma ergonomiczną podstawę, dzięki czemu możemy precyzyjnie wyregulować wyświetlany obraz. Możemy też zrobić projekcję sufitową, a wrażenia będą za chwilkę. Na początek parametry. Funkcja Tilt, o czym już powiedziałem, dwuzakresowe Wi-Fi, Android w wersji 13, rozdzielczość Full HD, dekodowanie z 4K, jest automatyka, czyli Focus i Keystone, tak zwana korekcja trapezu, przesyłanie obrazu z telefonu. Wysoka jasność, no cóż, to ocenimy. Tutaj dowiecie się moich wrażeń i 8W głośniki, czyli nie najgorzej. Sprawdzimy też oczywiście w testach głośność urządzenia. Mamy tutaj podane wymiary, pamięć operacyjna 1 GB, pamięć na dane 8 GB i zakres projekcji od 110 cm do 5 metrów, pobór mocy 72 W. I wielkość ekranu od 30 cali do aż 180 110 cm dość niewiele, więc można tego projektora używać także w miarę blisko, czyli na przykład w przyczepie kempingowej, kamperze, pod namiotem. Po to takie przenośne rzeczy powstają, bo nikt nie będzie na przykład pod namiot zabierał nawet średniej wielkości telewizora, nie mówiąc o jakichś większych ekranach. W zestawie instrukcja i pilot zdalnego sterowania. Jest także przewód HDMI o długości metra i mamy też przewód zasilający z kątowym wtykiem. Jego długość to 1,50 m. No i podstawa sprawdza się naprawdę dobrze. Możemy projektor tutaj wygiąć nawet w drugą stronę. Mamy otwory wentylacyjne, także tutaj od spodu, optyka, a także czujniki do automatyki. To co mamy tutaj, no to są pasywne membrany i tutaj mamy głośnik. Za chwilkę też posłuchacie w teście, jak to gra, jak się sprawdza. Mamy tutaj też ukryte 3 przyciski, środkowy plus minus. Od spodu mamy gwint, czyli możliwość umieszczenia na statywie i tutaj element antypoślizgowy, logo marki Zenwire. No i tył projektora, gdzie mamy wentylację, zasilanie, czujnik pilota, reset, diody, włącznik, wyłącznik, gniazdo HDMI, gniazdo mini jack i gniazdo USB. Sprawdźmy sobie jeszcze, ile ten projektor waży, jakbyśmy go chcieli zabrać ze sobą na przykład pod namiot. I moja waga pokazała równiutki kilogram, 1000 gramów. Tak więc jakiś specjalnie ciężki nie będzie. Z wyglądu urządzenie naprawdę ciekawe. Przejdźmy do części praktycznej. Ten projektor okazał się naprawdę pozytywnym zaskoczeniem. Co prawda nie jest to sprzęt idealny, ale w tej cenie można mu sporo wybaczyć. A co jest do wybaczania? Chociażby to, że dzięki jedynie 1 GB pamięci operacyjnej system nie jest demonem prędkości. Zdarzają się przycięcia, a także instalowanie aplikacji czy odpalanie tych samych gier, co na innych projektorach mających większą ilość RAMu, trwa zdecydowanie dłużej. Nie uświadczymy tutaj także zabezpieczeń wyższego poziomu, chociażby certyfikatu Widevine DRM L1 czy obrazu w standardzie HDR. Natomiast mamy Androida w wersji 13, co jest naprawdę ok, ponieważ nadal spotyka się projektory z Androidem w wersji 9, który nie jest od dawna wspierany. Dwuzakresowe Wi-Fi działa dobrze i dane pobierane są błyskawicznie. Z projektorem bez problemu sparujemy pada od Xboxa czy słuchawki bezprzewodowe. Dzięki temu można zrobić z niego prostą konsolę i bardzo fajnie na przykład się grało w Beach Buggy Racing. Natomiast naturalnie nie nadaje się do bardziej wymagających gier, nawet ich tutaj prawdopodobnie nie będziemy w stanie zainstalować. Łączność Bluetooth pozwala także na jeszcze jedną rzecz. Skorzystanie z projektora jako z głośnika bezprzewodowego, nawet przy wyłączonym urządzeniu. Głośnik co prawda ma membrany basowe po bokach, ale przy mocy 8 W nie spodziewajmy się nie wiadomo jak dobrego dźwięku. Jednak jest to lepszy dźwięk niż na przykład z niektórych telefonów czy laptopów. Oto kilka próbek. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound.
returned. Music mode. Cinema mode. You were deceived. And now your republic shall fall. Pochwalić projektor muszę za przyzwoity poziom głośności pracy. Mówiąc krótko, jest dość cichy. Automatyka sprawdza się dobrze odnośnie wyostrzenia czy korekcji trapezu, ale mamy też możliwość poprawienia ostrości ręcznie. Jest także kilka innych opcji, chociażby różne tryby projekcji. Jest także menu do personalizacji obrazu i dźwięku. Możemy podkręcić jasność i kontrast, ale niestety nie bez konsekwencji. Dlatego nie ma co przesadzać z tuningiem. Natomiast ogólnie zaskoczyła mnie jasność. Mamy teoretycznie tylko 400 ANSI lumenów przy kontraście statycznym 1000:1, jednak mimo wszystko projektor jest jaśniejszy niż się spodziewałem. Tak z bliska, kiedy ekran miał niecałe 50 cali, ale też i z daleka, kiedy było już bliżej do 100 cali. Dopiero włączenie naprawdę jasnych świateł w studio uniemożliwiało korzystanie. Przy lekkim oświetleniu dało się normalnie używać. Także rozdzielczość Full HD z obsługą treści w 4K pasuje tutaj idealnie. Większość materiałów, nawet tekstów, była szczegółowa i czytelna. Nieźle grało się w gry z konsoli czy komputera, ale mimo wszystko do grania jestem fanem telewizora. Ten projektor według mnie najbardziej nadaje się do oglądania filmów czy treści z YouTube. Menu jest czytelne i proste. Mamy także tryby myszki, ale generalnie obsługa pilotem jest najbardziej toporna. Lepiej steruje się padem czy klawiaturą z touchpadem. Mamy dostęp do wszystkich popularnych aplikacji streamingowych i działają one bezproblemowo. Jest także bezprzewodowe przesyłanie obrazu, niestety nie w standardzie Google TV, bardziej na zasadzie mirroringu telefonu czy tabletu, czyli funkcje Miracast i AirPlay. Natomiast weźmy pod uwagę, że podczas bezprzewodowego przesyłania obrazu mogą wystąpić dość znaczne opóźnienia, więc ten tryb nie nadaje się na przykład do grania, szczególnie w dynamiczne gry, a bardziej do pokazania na dużym ekranie fotek z wakacji. Nie było problemów z odtwarzaniem treści z pendrive'a, zdjęcia, muzyka, pliki tekstowe i filmy otwierały się za każdym razem. Jednak prędkość ładowania podglądu plików i samego menu pozostawiała wiele do życzenia. No i standardowo porównanie z tańszym i starszym modelem projektora marki Zenwire z rozdzielczością HD. No i jeśli chodzi o testowany dzisiaj sprzęt, to jest nieco jaśniejszy, mamy lepszą kolorystykę, także lepszą biel, no i większą szczegółowość obrazu, a także płynność ruchu. Ok, poznaliście w tym filmie moje wrażenia, widzieliście jak jest odnośnie jakości obrazu, jasności, dźwięku, poziomu hałasu i tak dalej. No i było też porównanie z jeszcze bardziej budżetowym, troszkę starszym modelem. Tak więc mam nadzieję, że ta recenzja okaże się dla Was przydatna. Jeśli tak, to będę wdzięczny za łapkę w górę. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się.